Jan Szczepkowski przyszedł na świat w 1878 roku. Rzeźbiarz. Wybitny twórca polskiego Art Deco poprzez urodzenie i wykształcenie związany był z Galicją. Do Milanówka trafił w 1918 roku za sprawą swej żony, Marii, z domu Morozowicz, z którą zamieszkał przy ulicy Spacerowej w willi Waleria. Jan Szczepkowski mieszkał tu do końca swego życia. Tu także tworzył, w specjalnie zbudowanej dla niego pracowni. To lata 20. i 30. XX wieku były dla Jana Szczepkowskiego okresem największych sukcesów zawodowych. Rzeźbiarz brał aktywny udział w życiu artystycznym odrodzonej Rzeczypospolitej. Osiągnął tym samym mocną, wpływową pozycję w warszawskich kręgach artystycznych. To środowisko świadome było jego ogromnego szacunku dla osoby Józefa Piłsudskiego. Nie dziwi więc fakt, że gdy 12 maja 1935 roku o godzinie 20:45 marszałek zmarł, niemal natychmiast wezwano Szczepkowskiego do Belwederu z Milanówka. Pomimo grypy i wysokiej gorączki zdejmował maskę pośmiertną razem ze sztukatorem Stanisławem Jankowskim. Utrwalony w odlewie, przystrzyżony, nieco krótszy wąs z jednej strony to pozostałość po ciężkich chwilach choroby marszałka, którego w ostatnich dniach życia karmiono przez rurkę. Chcąc należycie uczcić postać Józefa Piłsudskiego, 1 grudnia 1936 roku ogłoszono konkurs na sarkofag marszałka, który miał stanąć na Wawelu. Jan Szczepkowski podjął się tego wyzwania i przygotował projekt, który sąd konkursowy jednogłośnie uznał za najlepszy. Rzeźbiarz w swoim projekcie sarkofagu wyraźnie oddał charakterystyczne rysy fizjonomii marszałka. Mocne brwi, głęboko osadzone oczy, wydatne wąsy z ledwie widoczną dolną wargą. U stóp zmarłego, ubranego w długi wojskowy płaszcz, umieścił orła, ptaka o ważnej dla historii Polski symbolice. Termin oddania dzieła określono na koniec kwietnia 1940 roku. Niestety, przeszkodził temu wybuch II wojny światowej. Kolejnym przykładem rzeźby związanej z marszałkiem jest studium postaci Józefa Piłsudskiego z 1932 roku. Artysta uwiecznił marszałka w jego mundurowym płaszczu i czapce, stojącego w zadumie, wspartego na szabli z pochyloną głową. Ta lekko przygarbiona postać świetnie oddaje troskę Józefa Piłsudskiego o to, co stanie się z Polską, gdy jego zabraknie. Jan Szczepkowski zaprojektował również łuk triumfalny, który miał stanąć na placu Na Rozdrożu w Warszawie. Konstrukcję wieńczył pełnoplastyczny pomnik konny marszałka. Łuk triumfalny miał być apoteozą wielkiego wodza narodu. Jednak wojna przerwała wszelkie zamierzenia. Po jej zakończeniu artysta starał się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Przedstawił do realizacji nieco zmodyfikowaną wersję łuku triumfalnego, tym razem poświęconego bohaterom Warszawy, nazwanego Łukiem Niepodległości. Zachował się projekt rysunkowy Wielkiej Bramy, która stanąć miała na Placu Konstytucji w Warszawie. Łuk miał nie tylko monumentalną formę wyrażającą siłę polskiego państwa, ale i bogatą ideowo treść. Niestety projekt nie doczekał się realizacji. Dziś niewiele Polakom wiadomo o tym wybitnym rzeźbiarzu. Z powodu znikomej liczby zachowanych obiektów, dodatkowo zniekształconych upływem czasu, z braku powszechnie dostępnej ekspozycji rzeźb, a przede wszystkim wiedzy na temat dorobku artysty, znaczenie twórczości Jana Szczepkowskiego jest obecnie niedoceniane, a on sam stał się rzeźbiarzem zapomnianym.